Cześć, cześć. Witam na moim kolejnym wideo. Przyszedł czas zamontować ten rozłącznik na ścianie. A wisi sobie będzie na takiej deseczce, w sumie płycie. Tu jest miejsce, żeby przykręcić jeszcze jeden taki rozłącznik, ponieważ plany rozbudowy magazynu mam takie konkretne. Nie tylko ta szafencja, która jeszcze nie do końca jest uzbrojona, bo jest dużo miejsca, więc można jeszcze dużo nawalić, ale z boku stanie sobie jeszcze jedna, no bo też jest miejsce. No i jak to widzę? No widzę to tak, że nigdy nie nagrywam filmów, jak to jest etapami robione, tylko zawsze jest jakieś finalne, taka wisienka na torcie położona. Tu mamy to, tam sram to, tamto, owam to. Więc tym razem chciałem odbiec od tego stereotypu i po prostu pokazać Wam, jak to montuję, jak się z tym wkurzam, bo pewnie i Wy też się wkurzacie, jak montujecie u siebie. Więc tak, zadanie proste. Tego kolesia zabudować w to miejsce. Mamy tu już 2 punkty rozmierzone. Zrobimy sobie dziurki, przykręcimy, żeby mieć punkt odniesienia na 2 mocowania poniżej. I podłączymy go wraz z całym zabezpieczeniem. Nie będę nagrywał prac jak sobie wiercę, bo to jest według mnie bez sensu, ale po wywierceniu otworów nagram kolejny etap i myślę, że tak dalej i ten film będzie się ciągnął bez końca. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Jeśli w ogóle podoba Wam się to, co robię, moje dziwne pomysły, czy trafione, czy nie trafione, dajcie suba, dajcie komentarz, bądźcie na bieżąco. Czy Wam się podoba, czy się nie podoba, też możecie dać komentarz. Zawsze to zwiększa zasięgi. Będę wdzięczny. No to przechodzimy do instalacji. No to wstępna przymiarka jest. Płyta przykręcona, raczej przykręcona na sztukę wsadzona. Rozdzielnica rozebrana. Też pajęczynka zrobiona, bo chciałem mieć jeszcze wskaźnik, jak pracuje bezpiecznik. Teraz mamy, że jest załączony, czyli przepływa przez niego napięcie. Raczej to jest taka symulacja, a gdy go przykładowo rozłączymy testem, to zmienia się lampeczka na zielony. Widziałem to u Leszka, u Paragona na kanale i bardzo mi się spodobało. Tym bardziej, że ja chcę sobie jeszcze wyciągnąć odczyt z tego do Home Assistanta, żeby wiedzieć, w jakiej pozycji jest bezpiecznik, czy pracuje, czy przykładowo nie pracuje, bo coś spowodowało jego rozłączenie. Tym bardziej chcę też sobie zrobić możliwość rozłączenia zdalnego. No, ale tu popełniłem malutki błąd, bo zamówiłem sobie taki zasilacz 24V, a jak zwykły laik nie zwróciłem uwagi na to, że ten amperaż jest zdecydowanie za mały. Jest dosłownie na te 2 lampki, żaróweczki, zwał jak zwał. No więc muszę coś konkretniejszego jeszcze tu do tej skrzyneczki zabezpieczeniowej włożyć. Może jakiegoś manuela albo coś, jakiś zasilacz LEDowy 4A. Zobaczymy, co będzie taniego, ale drogo. Sobie wrzucę. No i jadę dalej z automatyzacją tego, z podłączeniem tego. No i z pięciem jeszcze z Home Assistantem. Inaczej, nie przejdę na wersję produkcyjną, czyli z tego RBK, który jest tutaj za obudową, widać przyczepkę, na ten rozłącznik ABB, póki nie pospinam tego wszystkiego na gotowo i nie przetestuję. Czemu tak? Wiem z doświadczenia, że jeśli uruchomię to w formie prowizorycznej, pozostanie już na zawsze. I nawet nie będę chciał, że tak powiem, testować tego z Home Assistantem, bo nie będę chciał robić przerw na magazynie i strzelać napięciem do falownika. Więc no,
musi wersja testowa być uruchomiona do wersji gotowej. I tyle. I pyk, poskładane. Mamy pręty poobcinane, które mocują dechę. Powiem szczerze, że chciałem nagrać pierwszy raz film, jak to jest zrobione, jak składam tą rozdzielnicę, jak wymieniłem zasilacz, ale przypomniało mi się po fakcie. No więc już omawiam. ABB znacie, co jest w rozdzielnicy. W rozdzielnicy wjechał tani zasilacz Manuela. Doszedłem do wniosku, że nie ma co oszczędzać, to i tak jest rozdzielnica, gdzie będą zabezpieczenia z napięcia, wszystkie rozłącznice i tym podobne rzeczy. Ogólnie tu ma być taki system zabezpieczeń, który no jak na razie leży w domu w formie jeszcze do zlutowania. I to, co jest uruchomione, jest bardzo, bardzo manualne. Udało mi się już w międzyczasie powstawania tego filmu zlutować płytę główną, dołożyć do tego dwa sonofy, które będą brały odczyt, czy magazyn pracuje i przekazywały to do Home Assistanta, oraz drugi, który pozwoli mi zdalnie rozłączyć magazyn. Czyli w momencie, gdy zauważę ja coś, że coś jest nie tak, albo na odczycie z falownika, albo na odczytach, które już mam z Growata do Home Assistanta wpięte, będę mógł sobie zdalnie rozłączyć go. Zasilacz Manuela mam na oddzielnym bezpieczniku. Oczywiście to zabezpieczenie, ten bezpiecznik i ten zasilacz zasilane są z Growata. Czyli w momencie, gdy nie ma napięcia na Growacie, ten system nie będzie działał. Jest ładna zielona lampeczka, lampunia. No to teraz naciągamy. No i jest praca. Teoretycznie jest w pracy. Myślałem, że już dziś sobie porobię i powkręcam kable, ale nie przewidziałem tego, że nie mam takich końcówek, żeby zakuć na przewód. Więc no znowu troszkę się przeciągnie. Ale w międzyczasie dorobiłem tu tego kolesia. Miałem za małą puszkę, więc poszedł taki wyłącznik awaryjny. Czyli po wbiciu rozłącza. Taki manualny rozłącznik awaryjny. Wreszcie domu jeszcze nie jest ten system, że tak powiem, rozłączania awaryjnego gotowy, ponieważ mam w rozdzielnicy też zabezpieczenie, które jest po prostu włożone w głównej rozdzielnicy AC i teraz chcę to wszystko pospinać w jeden system, no tylko muszę dokończyć jeszcze płytę główną i będzie śmigało. Jeszcze raz naciąg, jest praca i jest rozłączenie. Kurczę, ale on czuły. No, wreszcie domu, czyli na elewacji, z przodu budynku i z tyłu budynku chcę grzyby zamontować, zainstalować, czyli grzyby takie do przybijania. A w sumie wam pokażę, bo mam to na rozdzielnicy na sterowaniu z agregatu, więc tak na szybciora pokażę, o co mi chodzi. Tu już jest z agregatu. Chodzi mi o takiego grzybacza. Czyli bijesz grzyba, wszystko staje. No i to by było na tyle. Jak podoba wam się to, co robię, dajcie subik. Polećcie kanał, zaproście znajomych. Fajnie będzie się rozwinąć. Już tak niewiele mi brakuje do 1000 subskrybentów, do tej magicznej liczby, żeby przekroczyć. No i to tyle w tym filmie. Do następnego.